Witam gorąco wszystkich, ja jestem Darius i jestem właśnie na targach Lama w UK. Jest to wystawa 2025. Jak zwykle dużo wystawców i bardzo miła niespodzianka ostatnio, bo dzisiaj udało się spotkać polską firmę, która już była w zeszłym roku, ale nie miałem okazji jej znaleźć, także w tym roku się udało. Dobrze, kiedy firma powstała? W 2017 roku, ale pomysł zaczął się dużo wcześniej, 2 lata temu wraz z moimi kolegami, braćmi Marcinem, moim imiennikiem i Sławkiem Wiśniewskim. Spotkaliśmy się przypadkowo, wszyscy mieliśmy gospodarstwa, też pracuję na uczelni, no i zauważyłem, że chcieli wejść w rynek usług zbierania kamieni. Mieli 2 maszyny, ale nie do końca spełniały ich oczekiwania. Ja, ponieważ miałem trochę doświadczenia uniwersyteckiego dotyczącego patentowania i projektowania takich nietypowych, innowacyjnych rozwiązań, zaproponowałem im współpracę, że skoro nie ma urządzeń i faktycznie nie ma, a ja też trochę się orientuję w tej branży rolniczej, to zróbmy swoją, taką, która spełnia nasze oczekiwania. No i na początku była lekka konsternacja, ale po czym zgodzili się wszyscy i w ten sposób własnym asumptem, kosztem, korzystając ze złomu, literalnie ze złomu, zrobiliśmy pierwszą wersję naszej maszyny, która powstała w 2015 roku, żeby sprawdzić, czy nasz koncept w ogóle ma szansę zadziałać. No bo bez sensu jest inwestować czas i środki w coś, co nie zadziała. Zrobiliśmy, można go nawet na YouTubie zobaczyć, gdzieś tam jeszcze taka żółta nasza maszyna pierwsza. No i okazało się, że całkiem ciekawie funkcjonuje. W związku z tym powiedziałem tak, no skoro mamy już te rozwiązania takie, że one funkcjonalnie działają, wiadomo, że to wymaga czasu i dopracowania, ale opatentujmy to rozwiązanie. Taka jest kolej rzeczy w projektach innowacyjnych, żeby ktoś nas, kto ma trochę więcej środków i czasu, nie wyprzedził. Więc w 2015 roku rozpoczęliśmy procedurę patentowania, maszyna jest opatentowana i te niektóre rozwiązania w niej, a w 2017 roku otworzyliśmy spółkę, no już ukierunkowaną na pozyskanie środków B+R, badania i rozwój, które pozwolą nam rozwinąć ten projekt, ponieważ też mieliśmy jakieś tam doświadczenie, pozyskaliśmy środki europejskie na rozwój tego projektu, pozyskaliśmy strategicznego inwestora, który pomógł nam uzyskać to finansowanie i w 2017 roku aportem wprowadziliśmy te nasze patenty do firmy. Firma jest Husaria spółka z maszyna jest Husaria i taka jest krótka historia jej powstania. I od tego momentu cały czas doskonaliśmy nasze rozwiązanie, dostosowując ich do potrzeb bardzo szerokiej gamy odbiorców. Okazało się, że rynek pokazał, że tych odbiorców jest dużo więcej niż my przypuszczaliśmy tylko w obszarze agro, ponieważ mamy właścicieli palni, kruszyw, którzy potrzebują substratu, jakim są kamienie i lepiej, taniej niż wozić to na setki kilometrów, jest po prostu kupić naszą maszynę i zbierać wokół komina i przywozić ten urobek do siebie i robić z tym porządek. Mało tego, mieliśmy historię z szkółką leśną, która kupiła maszynę, żeby korzenie zbierać po poprzedniej szkółce, po to, żeby móc zasiać następne, więc klienci nam pokazują też czasami przez swoją innowacyjność, że ta maszyna ma bardzo uniwersalne zastosowanie. Dzisiaj mamy 4 modele, które ponad 60 wyprodukowanych maszyn sprzedanych na świecie, w Kazachstanie, w Hiszpanii, na Litwie, Białorusi, Niemczech, więc możemy się pochwalić. W tej chwili mamy już pierwszą sprzedaż do Brazylii, do Ameryki Południowej, Kanadę. No i czekamy na sprzedaż tutaj na Wyspach, ponieważ jest to drugi raz. Maszyna w marcu przyjeżdża na Irlandię, więc już będzie bliżej, żeby pokazywać ją i ona wtedy robi prawdziwe wrażenie, bo maleństwo waży 12,5 tony w takiej specyfikacji jak tutaj 1 do 10. No i mamy nadzieję, że tutaj też pokaże swoje przewagi i swoje zalety i dużą odporność. To jest tak naprawdę maszyna zrobiona tylko ze stali, bez żadnych plastików, zrobiona przez rolników dla rolników, tak było docelowo. Natomiast myślę, że spełni swoje oczekiwania i ma rozwiązania, które bardzo mocno ją wyróżniają w stosunku do potencjalnie konkurencyjnych rozwiązań. Rozumiem, no brzmi to naprawdę imponująco, szczególnie, że 2017 było tak dawno, a ten sukces, jak przedstawiasz, jest naprawdę imponujący. Przerósł nasze trochę oczekiwania, ale myślę, że to dzięki różnym kompetencjom. Moi dwaj wspólnicy, Marcin i Sławek, są osobami nawet teraz, w tej chwili zajmują się linią produkcyjną, zatrudniamy kilkadziesiąt już w tej chwili osób, mamy linię produkcyjną własną, kiedyś bazowaliśmy na podwykonawstwie. Nie byliśmy też zadowoleni z precyzji, z dokładności i plastyczności dostosowania się do wszystkich zmian, które pojawiają się. My słuchamy tego rynku, słuchamy naszych klientów i jeżeli tylko zauważamy, że coś, co robią i zwracają nam uwagę w jakimś detalu, wymaga poprawienia i wprowadzenia już do modelu, to robimy. No, z podwykonawstwami było bardzo trudno i mało elastycznie, więc zdecydowaliśmy się robić to we własnym zakresie. To jest duży wysiłek. Muszę powiedzieć, że bez takiego wspólnego
bycia ze sobą na dobre i na złe, bo są, zwłaszcza kiedy się zaczyna w biznesie, bywają różne czasy, ale ja bardzo cenię to, że zawsze się dogadywaliśmy, zawsze znaleźliśmy wspólny język i te nasze różne zainteresowania, pasje i kompetencje dotyczących różnych aspektów. Oni bardziej czują metal, bardziej czują projektowanie, zajmują się prowadzeniem linii produkcyjnej. Ja z kolei staram się tutaj, rozumiejąc i znając się na tym, skoncentrować na właśnie ochronie własności intelektualnej czy pozyskaniu środków finansowych i myślę, że takie komplementarne działania spowodowały właśnie, że w tak krótkim czasie, sumarycznie rzecz ujmując, no jakąś rozpoznawalność i zasięg znaleźliśmy, co nas bardzo cieszy i liczymy, że nadal w takiej rodzinnej atmosferze, co prawda 2 rodzin już w tej chwili, będziemy nadal funkcjonować. Szkoda, że ich nie ma, no bo rzeczywiście oni na bieżąco tworzą historię tej firmy i oni zmieniają tą maszynę w coś, co dzisiaj możemy obserwować. Ja myślę, że naprawdę to jest główny klucz właśnie do tego, aby prowadzić tą firmę. Pasja i słuchanie klienta to jest myślę najważniejsze w obecnych czasach. Jeszcze chwilę, że nazwaliśmy ją Husaria, no bo chcieliśmy, żeby to było związane, że to jest polska myśl, polski patent, polski producent i w dużej większości to, co mogliśmy polskie znaleźć i nadawało się do tak trudnych warunków, jakim jest zbieranie kamieni, no bo kamień jest bardzo trudnym przeciwnikiem, wszystkie maszyny się psują na kamieniu, a ona musi pracować 24 godziny, niektórzy klienci używają, niektórzy robili 1300 hektarów rocznie nią. Także to jest walenie w kamień. Tak? W związku z tym Husaria nazwa odpowiada, jak wiecie Państwo, husarii, która była sławną jazdą polską przez 200 lat niezwyciężona na polach i naszych, i zagranicznych. W związku z tym no, maszyna też musi być, walcząc z twardym przeciwnikiem, jakim są kamienie, musi się nie poddawać łatwo. A poza tym, jak tutaj widzimy, zwiniemy ją, to imituje skrzydła husarskie, jak się temu przyjrzymy. No i pomysł był, żeby nawiązywać do naszej polskiej tradycji, nadać charakter i jednocześnie no to podkreślić tą właśnie wytrwałość, niezawodność, no i taki charakter, nawet barwy są takie bardziej propolskie, żebyśmy tutaj mogli się pochwalić, że Polacy też potrafią zrobić coś, co rzeczywiście jest twarde, odporne i możemy się pochwalić i konkurować na rynkach światowych. Dokładnie. No to było moje kolejne pytanie, co miałem właśnie zapytać. Ja jeszcze uzupełnię może pytanie, dlaczego Husaria, a nie Husaria? I właśnie między innymi dlatego, że o to pytasz, Tak. ponieważ ucięliśmy jedną literę z husarii, po to tylko, żeby był przedmiot do dyskusji. Czasami w firmie bywa tak, że trzeba zwrócić na siebie uwagę i o czymś rozmawiać, nawet o pogodzie przysłowiowej. W tym czasie możemy mówić, dlaczego Husaria. No Husaria dlatego, żebyśmy znaleźli wspólny temat do pierwszej rozmowy. Ucięliśmy z husarii, się mściła na separatorze, był za krótki, słowo H i powstała Husaria i tak powstała nazwa tej firmy. Miejmy nadzieję, że naszym flagowym na razie rozwiązaniem właśnie jest maszyna zbierania kamieni, ale pracujemy też nad innymi rozwiązaniami. Chcemy robić rozwiązania, których jest bardzo niewiele konkurencji. Dzisiaj zmienia się rynek w rolnictwie. Do chętnych do pracy takiej ręcznej jest coraz mniej, w związku z tym musimy automatyzować i mechanizować prace, które niegdyś były wykonane ręcznie, ze względu na otoczenie ekonomiczne. Dzisiaj poszukujemy rozwiązań automatycznych, 2 takich, które również są bardziej takie proekologiczne, prośrodowiskowe, czyli minimalizują zużycie środków ochrony roślin i tak. W związku z tym być może w przyszłości wyjdziemy i zaskoczymy jeszcze rynek kilkoma rozwiązaniami, których dzisiaj w ogóle nie ma na rynku, a muszą sobie jakoś rolnicy z nimi radzić, także nie powiedzieli ostatniego słowa. Super. Dziękuję ślicznie. Bardzo się cieszę właśnie, że spotkać polską firmę, tak dumną polską firmę i życzę sukcesów. Widzę, że to nie będzie trudne, bo z tych opowiadań Wyzwania są, dlatego, ale jest pasja i to jest motor do tego wszystkiego. Także dziękuję bardzo, dziękuję za zainteresowanie, ślicznie. wszystkich pozdrawiam. Powodzenia, dziękuję. Cześć.